Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Luz de Maria de Bounie, orędzie Matki Bożej, do wszystkich dzieci Bożych, na czasy ostateczne. Umiłowane dzieci mojego niepokalanego serca. Moje słowo dociera do moich dzieci jako błogosławieństwo, które wola Boża dopuszcza dla swojego ludu. Przyjmijcie moje słowo, dzieci, zanim ta chwila przeminie. Człowiek będzie chciał ugasić pragnienie swojej duszy, a nie będzie miał sposobu, aby je ugasić. Biorąc pod uwagę odrzucenie wszystkiego, co objawia dom ojcowski, a co jest pozostawione na uboczu, będzie to o zachodzie słońca, kiedy ludzkość zrozumie, że to objawienie wyznaczyło drogę, ale zostało wzgardzone. Człowiek uczyni z przykazań wygodę dla swego złego życia, tak wielka zuchwałość jest ruiną ludzkości. Wszystko, co święte, zostało zminimalizowane, tak że rozpusta panuje wśród ludu mojego syna. Dzieci mojego niepokalanego serca, nie traćcie wiary. Z nieba zstąpi pomoc dla wiernego ludu, nie po to, abyście nie cierpieli i nie zostali oczyszczeni, ale po to, aby to cierpienie nie było większe od tego, co jest wolą Bożą. Zło nigdy nie zatriumfuje, złe postępowanie ludu mojego syna sprawi, że upadniecie na ziemię, błagając o boską rękę. Niektóre z moich ulubionych dzieci, kapłani, chodzą w takiej arogancji, która nie pozwala im zawrócić, a czasami ich nieprzystojny sposób prowadzenia ludu mojego syna jest drzwiami, przez które ci ludzie uciekają, zaprzeczając grzechowi, zaprzeczając złu, zaprzeczając piekłu jako miejscu smutku, zaprzeczając prawu Bożemu, zaprzeczając krzyżowi, zaprzeczając mnie jako matce ludzkości. Tak bardzo zaprzeczanie boskiej wielkości jest magnesem, który przyciąga na ziemię oczyszczenie każdego ludzkiego stworzenia. Lud mojego syna będzie cierpiał tak samo jak ci, którzy przyłączą się do złośliwego antychrysta, który na końcu będzie tym, który sprawi, że będą oni cierpieć horrendalne kary i niedostatki. Kiedy poczuje się w agonii, zwróci się przeciwko swoim zwolennikom. Zanim to nastąpi, wierni mojemu synowi z przerażeniem i zgrozą zobaczą, jak bracia w wierze zapierają się mojego syna, i z obawy przed utratą życia wydadzą swoich braci. W czasie oczyszczenia, siedziba mojego syna na ziemi zostanie zaatakowana. Zdezorientowane owce muszą pozostać zjednoczone. Będę was podtrzymywała w tej krótkiej chwili. Dzieci, nie pozwólcie, aby przerażenie ogarnęło was, gdy cierpicie samotność. Dlatego moje wezwania zostały skierowane do ducha, do duszy, abyście nie popadli w rozpacz. Tak wiele zła zostanie rozproszone jak wiatr, a dla człowieka będzie to duszące, tak jak powietrze całkowicie skażone najbardziej śmiertelną trucizną. Nastąpi oczyszczenie, jakiego nie było nigdy przedtem, od początku świata. Nie tylko ziemia będzie wstrząśnięta, ale i niebo, tak jak niegodziwość człowieka była bez litości dla jego braci i bez szacunku dla jego Pana i jego Boga. Umiłowane dzieci mojego niepokalanego serca. Widzę moje ulubione dzieci, kapłanów, tak słabych. Niektórzy popierają czyny, które prowadzą do grzechu, ja ich prowadzę, aby zbawili swoje dusze. Kościół mojego syna, jako umierający, trzyma się społecznie, ale jego misją jest zbawienie dusz, a oni nie są mi posłuszni. Domy moich ulubionych dzieci nie mogą być zatopione w luksusie ani w wielkich ucztach. Żyć z tego, co jest konieczne i pomagać ubogim, nie tylko fizycznie, ale i duchowo. Moje ulubione dzieci muszą przyjąć z mocą krzyż, który mój syn im zapisał,
aby były przykładami wiary i miłości. Jako matka odczuwam wielki ból, ponieważ wojna zaczyna się w tym samym kościele, w kościele mojego syna, gdzie porozumienia płoną w rozłamie, a priorytetami są nic innego, jak strategie konfrontacji między sobą. Dzieci, podejdźcie do sakramentu Eucharystii, nie odrzucajcie go, przygotujcie się bez zwłoki i przyjmijcie go z miłością i mocnym zamiarem poprawy. Wiecie już, że później ujrzycie ziemię i będzie ona wyglądała jak gruzy tego, co było kiedyś. To, co zostanie z kraju, będzie małą wyspą, a to, co zostanie z miasta, będzie gruzem, a płacz serca będzie rozdzierający. Człowiek nie przychodzi, gdy się go czule woła, buntowniczość tej chwili sprawia, że okazuje się wyuzdany, a mój syn, mając na celu odzyskanie dusz, pozwala sprawiedliwości usunąć wnętrzności człowieka, aby zobaczył siebie w swojej małości i aby zobaczył szkody, jakie sam sobie wyrządził. Dzieci, spójrzcie na siebie. Dlaczego pozwoliliście, aby mała rana została zakażona, nie obmywając jej? Dlaczego pozwoliliście, aby rana ropiała? Robaki zżerają skórę i przylegają do miejsc, w których jest ropa. Mój ukochany syn tak bardzo cierpi, gdy widzi, że jego naród się przeciwstawia. Wojna posuwa się naprzód, nie ustaje, wydaje się spać, ale jest przebudzona, a pogłoski o pokoju są bardziej pogłoskami o wojnie. Mój syn pozwoli na oświecenie sumień, aby zło odwróciło się od tych, którzy tego pragną. Ten akt jest wstępem do wielkiego cierpienia. Moja córko, nie martw się, że niektóre moje dzieci, które zbliżyły się do ciebie, nie wierzą ci, boją się, bo piszesz prawdę moich słów. Idź dalej naprzód, budząc moje dzieci dla chwały mojego Syna Jezusa Chrystusa. Diabeł osadził się na pozycjach większej władzy na świecie, czeka na Antychrysta, aby objął władzę nad całą ludzkością. Dzieci, nie traćcie wiary i ogłaszajcie to, o co prosi mój syn, i o co ja, jako matka proszę. Powiedzcie moim dzieciom, aby były wierne, aby przyszły przygotowane na przyjęcie mojego syna w Eucharystii. Powiedzcie moim dzieciom, aby nie przyjmowały tego, co jest sprzeczne z prawem Bożym. W kościele mojego syna z każdą chwilą będzie narastał zamęt. Jedni pójdą przeciwko drugim, zakładając postęp, ewolucję pokoleń, zapomnieli, że prawo jest wieczne. Módlcie się, moje dzieci, módlcie się za Brazylię, grzech sprawi, że znowu będzie cierpieć. Módlcie się, moje dzieci, módlcie się za Stany Zjednoczone, natura bardzo je spustoszy i terror ogarnie ten naród, gdzie niewinni stracą życie. Módlcie się, moje dzieci, módlcie się, ziemia zatrzęsie się z wielką siłą, tak bardzo, że jęki moich dzieci będą rozdzierające serce. Módlcie się, moje dzieci, módlcie się, wraz z gospodarką, która wisi na włosku, Japonia podejmuje swoje wpływy. Módlcie się, moje dzieci, Jerozolima będzie cierpieć. Moi umiłowani, żywioły połączą się z cierpieniem człowieka, bądźcie cierpliwi, nie wpadajcie w panikę, szatan wykorzystuje panikę, aby uniemożliwić wam modlitwę i oddalić was od boku mojego syna. Ty pozostajesz w moim sercu. Płaczę łzami krwi, za tę ludzkość biczowaną przez samą siebie, ale na końcu wezmę cię za rękę i jako orędowniczka całej ludzkości przedstawię cię mojemu synowi. To ci, którzy są wierni, będą nadal przyciągać miłosierdzie Boże ku ziemi, a ono znów ukaże na niebie miłość wiernych ludzi mojego Syna. Ufajcie w miłość mojego Syna i w moje wstawiennictwo, przez i za każdego, kto o nie prosi.
Patrzcie w górę, znaki nie ustają, ogół ludzkości patrzy w ziemię ze spuszczoną głową, szukając bardziej tego, co przyziemne, niż tego, co jest w górze. Błogosławię was moją miłością, chronię was moim płaszczem. Jako królowa i pani szukam was niestrudzenie. Dzieci, życie nie kończy się na ziemi, dopilnujcie, aby dusza nie utraciła życia wiecznego. Moja miłość jest przy was, wzywam was z miłości, Matka Boża.